No dobra, tym razem opowiadam Wam trochę o miejscu, które jest tak fantastyczne, w sensie mi się tak bardzo podoba, że stwierdziłam, że zasługuje na osobnego vloga. A miejsce, o którym mówię, to w skrócie CCCC, czyli Centro de Carmen de Cultura Contemporánea. Generalnie Centrum Sztuki Współczesnej w dzielnicy Carmen. Generalnie nie jestem wielką fanką sztuki współczesnej, ale wybrałam się tam raz, po raz pierwszy, przez przypadek i oczarowało mnie. Więc teraz wracam tam raz na jakiś czas i polecam wszystkim, którzy przyjeżdżają, bo naprawdę warto zobaczyć wystawy, które mają w środku. A w ogóle zaczynając od samego miejsca, centrum to jest w budynku, które kiedyś było klasztorem, więc w ogóle same wnętrza są bardzo ciekawe. W klasztorze jest jeszcze dzwonnica i gotycki krużganek, a klasztor w ogóle powstał w wieku XIII. A jeśli chodzi o same wystawy, to wszystkie wystawy są czasowe i zwykle są 3 lub 4. No więc jak byłam tam po raz pierwszy w zeszłym roku, to główną taką największą wystawą, którą zobaczyłam i która naprawdę najbardziej mi się spodobała, to była wystawa o sypialni, która w ogóle była stworzona w starym dormitorium. Cały zamysł tej wystawy polegał na tym, że podczas COVID-u nasza sypialnia stała się miejscem, w którym po prostu żyliśmy, więc musiała przejąć wszystkie inne funkcje i jakby na tej podstawie stworzyli wystawę. Oprócz tego, że na ścianach były plakaty koreańskich idoli i koszykarzy, to były też sale, które były poświęcone w pewien sposób social mediom, z którymi obcowaliśmy więcej podczas pandemii, bo to było nasze jedyne okno na świat. Było pomieszczenie w zasadzie, w którym została stworzona playlista YouTube'owa do posłuchania, ale to, co mi się najbardziej spodobało z takiej trochę abstrakcyjnej strony, to było to, że wszędzie były porozrzucane rzeczy, które wyglądały tak, jakby ktoś dopiero co je z siebie zdjął. Tak jak rzeczywiście dzieje się to w naszych sypialniach. Oprócz tego była wystawa dotycząca rzeki, która jako pierwsza rzeka została osobowość prawną, rzeka w Nowej Zelandii. Ta koncepcja tej rzeki została przedstawiona jako gra światła, która powodowała, że wydobywały się dźwięki różne z jakiegoś systemu. I można było sobie na tą cyfrową rzekę popatrzeć i jej posłuchać. Oprócz tego była też wystawa graficzna dotycząca Donalda Trumpa. No i muszę przyznać, że bardzo w ciekawy sposób przedstawili go w tej wystawie. Dwie wystawy, które zachwyciły mnie nieco mniej, w zasadzie jednej w ogóle nie zrozumiałam, to były rozłożone na wielu stołach kartki o różnych rozmiarach. A wiecie, od takiej maleńkiej do takiej, nie wiem, A0 albo jeszcze większej. Ale były. No i jedna, która była typowo historyczna i dotyczyła dzielnicy Cabanyal. Fajna, no ale nie zyskała jakoś super mojej sympatii. No i ostatnia wystawa, która tak naprawdę była pierwszą, którą odwiedziłam, to była wystawa, w której w 2 pomieszczeniach przedstawiono tak jakby powierzchnię stawu i to, co pod tym stawem jest. I na powierzchni mogliśmy zobaczyć flaminga, który w zasadzie zanurzał głowę w tym stawie, ale to nie był taki zwykły flaming i to nie była taka zwykła woda, ponieważ dookoła wszędzie znajdowały się różnego typu istoty, które tak jakby były stworzone ze śmieci. Szczególnie jak się weszło pod powierzchnię, to było widać, bo na przykład ryby, które pływały dookoła tej głowy flaminga, która zwisała nam z góry, były tak jakby na przykład z puszek, które ktoś kiedyś wyrzucił do wody. A z kolei jak byłam tam ostatnio, to trafiłam na w zasadzie wymianę wszystkich wystaw. I w tej chwili wystawą, która zrobiła na mnie największe wrażenie, znowu jest to wystawa w tym byłym dormitorium i jest to wystawa dotycząca zmian klimatu. Wiecie, generalnie zmiany klimatu to nie jest nowy temat, ale był przedstawiony w bardzo fajny sposób. Również graficznie przepięknie oddany, bo wszystkie ściany były wymalowane. Wiecie, nawet toaleta jest częścią wystawy i naprawdę, no, jest to uczta dla oka.
Nie przesadzę, jeżeli tak powiem. I ponadto wydaje mi się, że to jest jedyna wystawa w tym muzeum, która miała również opisy po angielsku. Bo niestety większość wystaw w tym centrum jest opisana w 2 językach, ale jest to język castellano, ten hiszpański, którego my się uczymy w szkołach, jeżeli się uczymy hiszpańskiego, i valenciano, czyli język walencki, który jest zbliżony do katalońskiego. Więc tak naprawdę, jeżeli ktoś nie mówi po hiszpańsku albo walencku, to większość tych wystaw no, będzie się im przyglądał, będą piękne, można sobie przetłumaczyć, ponieważ każda wystawa również przed wejściem ma QR kod, który można zeskanować i sobie trochę o tej wystawie poczytać. No ale niestety, jeżeli chcemy wersję angielską, no to będziemy musieli sobie to przetłumaczyć. Także muszę przyznać, że moje doświadczenie całego tego centrum jest dużo lepsze w tej chwili niż było po raz pierwszy, jak je odwiedziłam, no bo jestem w stanie przeczytać te opisy po hiszpańsku. Pozostałe wystawy, które są dostępne w tej chwili, jak to nagrywam, czyli w maju 2022 roku, to jest jeszcze wystawa dotycząca designu. Bardzo fajna, podzielona na 9 albo 10 części i przedstawiająca różnego rodzaju sprzęty, które w jakiś sposób zostały ulepszone. I są to sprzęty codziennego użytku. Mogłyby zostać ulepszone w taki sposób, że są teraz ładniejsze, albo są bardziej funkcjonalne, albo funkcjonalność kilku rzeczy złożono w jedno. Jest też wystawa dotycząca różnego rodzaju fotokopii, kserowania i wideo. Chyba najbardziej abstrakcyjna z tych, które obecnie są w tym centrum. Powiedzmy, że częściowo mi się podobała, ale chyba przeszłam ją najszybciej. Bardziej oglądając niż czytając wszystkie te opisy, które tam były. Z kolei jak odwiedziłam muzeum teraz w połowie października, to w CCCC są tylko 2 wystawy, z czego jedna dotyczy portu i morza i dostępu do wody w Walencji, a druga dotyczy designu i jest wystawą poświęconą konkretnie jednemu artyście, który jest hiszpańskim designerem. No, więc jeśli kiedyś postanowicie odwiedzić Walencję, to naprawdę gorąco zachęcam do odwiedzenia CCCC. Wejście jest darmowe. Zwykle spytają się Was, skąd jesteście, bo wydaje mi się, że prowadzą jakieś statystyki. Ale to tyle. I podejrzewam, że warto sprawdzić wcześniej, jakie wystawy możemy zobaczyć. A jeżeli jesteście zainteresowani, to link do, nie wiem, strony albo czegoś, co uda mi się znaleźć, zostawię w opisie. I w ogóle na stronie można zobaczyć wystawy, które już się odbyły online. W sensie te, których już nie ma, ale nagrali je i można sobie po prostu na nie popatrzeć. Ale czad. No i zapraszam do Walencji.